Dzień dobry. Zajączki wielkanocne. To są dziewczynki. Mają różne sukienki. I są też chłopczyki w krawatach. Mają szelki, tu guziczki. Taka parka pięknie wygląda. Jest filmik z takimi małymi zajączkami, które mają 18 cm. Tu pokazuję dla porównania różnice. Te natomiast mają od 19 do 20 cm, a uszy 8 cm. Zależy, jakie się długie zrobi. I też zależy od grubości nitki. Podstawę, na której stoi zajączek, robią osobno razem z tymi łapkami. I uszy też osobno. Natomiast te łapki górne to już razem z tym dorabiam do tego tułowia. Takie zajączki to super ozdoba na święta. Ten ma na przykład koszyczek, malutkie jajeczka, a także jako prezent taki zajączkowy z niespodzianką, bo zmieszczą się tutaj do środka cukiereczki. Kochani, dziękuję Wam za subskrypcje, lajki i komentarze i za kawkę, którą mi stawiacie. Sukienki doklejam takim klejem magicznym. Bardzo go lubię, bo nie zostawia żadnych śladów tam białych. Mogą być różne wstążki szyfonowe albo taśmy. Takie ozdobne. I tak pomału ciach, ciach, ciach na ten tułów i co trochę marszę i przyklejam. Natomiast jeżeli chodzi o szyfon, to trzeba przyfastrygować, dopiero dokleić. Robótkę wykonuję z kordonka Maksimum Przyjemności szydełkiem 1,3 mm. Można robić z różnej grubości, ale już próbowałam i za bardzo ciekawie nie wyglądają wtedy, bo są takie rozciągnięte. Oczy to takie koraliki małe, które nożem przecięłam na pół. Super się to robi. I klejem na gorąco przyklejam. Będę wszystko pokazywała w drugiej części. Maluję je lakierem do paznokci brązowym. Jak już mam przyklejone i pomalowane te oczy, to w oprawę, robiąc 20 oczek łańcuszka, ona naprawdę nadaje taki fajny kształt na te oczy, ta oprawa. A wąsy to wikol i ługa, krochmalę ucinam i przyklejam. Robótkę usztywniam ługa z wikolem 1:1. Natomiast balon na główkę to wodny. Natomiast na tułów to mi najlepiej sprawdza się taki, co ma 27 cm, tu piszę. To jest taki większy. Wykonanie takiego zajączka to jest dosyć pracochłonne. Ale jak się podobają, to zapraszam do wspólnej pracy. Zaczynam od zrobienia podstawy z łapkami. Ta zakrętka to jest od wody mineralnej. Jak już mam zrobioną robótkę, wkładam na tą zakrętkę, tutaj na płasko dookoła. Oczywiście najpierw trzeba ją zamoczyć w krochmalu i przypinam tak, jak tutaj pokazuję. Jak wyschnie, to klejem na gorąco przyklejam do tułowia. Ogonek z tyłu zawijam. 32 oczka łańcuszka i połączyłam z pierwszym oczkiem tego łańcuszka, oczkiem ścisłym. 18 oczek łańcuszka i wracamy
to kółeczko. 1, 2, jeszcze 16. 18 oczek łańcuszka zrobione. Wracam w to kółko i półsłupek. 10 półsłupków w tym kółku. Pierwszy, drugi i jeszcze 8. 10 półsłupków zrobione w tym kółku i też 18 oczek łańcuszka. 1, 2, jeszcze 16. I też wracamy do tego kółka. Robimy półsłupek. Zrobiona jest ta pętelka z 18 oczek łańcuszka i teraz 15 półsłupków. Pętelka z 18 oczek łańcuszka i 15 półsłupków. Dlatego, że tu jest ogonek i tu jest troszeczkę więcej. A tu z przodu z 10 półsłupków było zrobione. Mam zrobione dla przypomnienia. Najpierw 18 oczek łańcuszka w kółku i półsłupek i 10 półsłupków, 18 oczek łańcuszka, 15 półsłupków i też łańcuszek z 18 oczek i też 15 półsłupków. Do pętelki i półsłupek. I 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i 5. 15 słupków podwójnych. Pierwszy, drugi, trzeci, jeszcze 12 słupków podwójnych. Zaczynałam od półsłupka, 5 słupków, 15 słupków podwójnych i 5 słupków. I na końcu półsłupek. Wchodzę teraz w pierwsze oczko tego półsłupka i też półsłupek. 2 oczka łańcuszka teraz. 1, 2. Omijam jedno oczko i w drugie i półsłupek. I też 2 oczka łańcuszka. 2. Omijam jedno oczko i w następne i półsłupek. 1, 2. Omijam jedno oczko, półsłupek. 1, 2. Omijam jedno oczko i półsłupek. Zostało jedno oczko, półsłupek, w pętelkę i półsłupek. I też 5 słupków. Później 15 słupków podwójnych i 5 słupków i półsłupek. Mam już zrobioną drugą łapkę. Rozprowadzam te słupki po tym łańcuszku, po tej pętelce i ostatni też półsłupek tu miał być. I też wchodzę w pierwsze oczko tego półsłupka i półsłupek. I 2 oczka łańcuszka. Po tej stronie będzie, tu przy tym ogonie, bo tu jest ogonek, tu i tu będzie więcej tych pętelek. I robimy tak w co drugim oczku. 2 oczka łańcuszka, omijamy. I jedno oczko, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, omijamy jedno oczko i w następne i półsłupek. Tak do tego ogonka. Ogonek obrabiamy tak samo jak te łapki.
i wracamy w ten sam sposób, co tutaj. Też w co drugie oczko, półsłupka przedzielone 2 oczkami łańcuszka. Jestem przy pierwszej łapce już tutaj. Też mam 2 oczka łańcuszka. Omijam jedno oczko, półsłupek i półsłupek. W oczko przy tej łapce i zamykam oczko oczkiem ścisłym. Jeszcze raz ucinam nitkę i chowam tą nitkę pod spodem. To się kręci, ale krochmal swoje zrobi. Teraz taki trójkąt wyszedł, ale wszystko będzie tak jak... O. I tak jak mówiłam na początku, na płasko poprzypinać igłami, jak jest namoczone w krochmalu, i tak do wyschnięcia. Teraz uszy. Zając jest duży, więc uszy też powinny być takie odpowiednie do wielkości tego zająca. Wtedy ładnie wygląda. 42 oczek łańcuszka i połączyłam z pierwszym oczkiem ścisłym. W tej pętelce półsłupki i ma być ich 54, a więc jedno oczko przerabiam i 54 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, jeszcze 50. Trzeba uważać, żeby się nie poskręcało, bo później będzie trudno połączyć tą pętelkę, te półsłupki ze sobą. 54 półsłupków zrobione w tej pętelce i łączę z pierwszym oczkiem. Półsłupka oczkiem ścisłym. Jedno oczko przerabiam. 4 półsłupki teraz. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. W tych oczkach półsłupka. Teraz 10 słupków w następnych oczkach. Pierwszy, drugi słupek w następnym oczku. Jeszcze 8 w następnych oczkach tych półsłupków. Słupki podwójne. Ma być ich 13. Pierwszy, drugi, trzeci w następnym oczku i jeszcze 10. W sumie 13 słupków podwójnych. I w tym samym oczku słupek potrójny. 3 razy nawijam nitkę na szydełko w tym samym oczku. I 3 oczka łańcuszka. 2, 3. I też słupek potrójny w tym samym oczku. Teraz słupek podwójny w tym samym oczku. Jest jako pierwszy, a ma być ich 13, też tak samo po tej stronie. I dalej tak robię. Pierwszy podwójny, drugi, trzeci w następnym oczku półsłupka i jeszcze 10. Potem to wszystko się wyrówna, ułoży. 13 słupków podwójnych po drugiej stronie zrobione i też 10 słupków. Ten pierwszy zawsze trochę wyciągnę, bo takie schody potem wychodzą.
jak się przechodzi z dużego do mniejszego. Pierwszy, drugi słupek, trzeci, jeszcze 10 słupków. Już zrobiłam te 10 słupków, 4 półsłupki, jest jeszcze jedno oczko. Teraz 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka i podwójny słupek w tym następnym oczku i jeszcze jeden podwójny słupek w tym samym oczku i słupek podwójny w pierwszym oczku, co zaczynałam, i razem przerabiam. Jeszcze raz zostawiam dłuższą nitkę i ucinam. Jedno ucho zrobione, drugie wykonujemy w ten sam sposób. Układam to ucho, rozprowadzam te wszystkie słupki na równo. Ja jeszcze obdzierguję taką cieniutką nitką turecką, bo wtedy te uszy wyglądają takie wykończone. Tu ja już zrobiłam to, obdziergałam tą cieniutką nitką. Jestem tutaj po środku, gdzie były 3 oczka łańcuszka i 3 półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci, jedno oczko przerabiam i też w tym samym łuku też 3 półsłupki. I wracam tak samo. W każde oczko półsłupek. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica. To ucho jest obdziergane półsłupkami, a to nie. Tu są takie schody, nierówności, a tu wszystko się wyrównało. Nie krochmalę tych uszu. Dopiero jak przymocuję do główki i tak przypinam wszystko razem. Tu to 17 rzędów. Te poprzeczki są z jednego oczka łańcuszka, ale jeżeli chcemy robić pana w takich portkach, to te poprzeczki są z 2 oczek łańcuszka. Dlatego, że on jest troszeczkę tutaj grubszy, a pani jest szczuplejsza. No i przyjdzie tu jeszcze spódniczka. Wtedy i tak poszerzy. Tu zaczynam od dołu. Zrobiłam łańcuszek z 36 oczek i zamknęłam oczkiem ścisłym. W tym kółku półsłupki, 48 półsłupków w kółeczku. Jedno oczko i 48 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, jeszcze 44. Mam zrobione 48 półsłupków i łączę z pierwszym oczkiem półsłupka. To jest rząd pierwszy oczkiem ścisłym. W następnym oczku jeden półsłupek, przepraszam, jeden. I 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Jest to rząd teraz drugi. 1, 2, te oczka omijam i w trzecim półsłupek i w następnym oczku półsłupek. 4 oczka łańcuszka, 4, omijam te 2 i w następnym, w trzecim półsłupek i półsłupek w następnym oczku i 4 oczka łańcuszka, 4, omijam te 2,
półsłupek i następny oczku półsłupek. Tych łuków będzie 12. Spotykamy się przy tym 12. Mam już 11 łuków. To 2 półsłupki zrobione. Łuk 12. 1, 2, 3, 4 oczka. 1, 2. Te oczka opuszczam i w następne i półsłupek. Oczkiem ścisłym przechodzę do tego pierwszego półsłupka i do łuku oczko ścisłe. Rząd trzeci teraz. 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka na słupek podwójny. W tych łukach po 5 słupków podwójnych. Drugi, trzeci, czwarty i 5. Dwa oczka łańcuszka do łuku następnego, 2 półsłupki, 2 oczka i 5 słupków podwójnych. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i teraz 5. Słupek podwójny. 2 oczka łańcuszka do następnego łuku, 2 półsłupki, 2 oczka łańcuszka i też 5 słupków podwójnych. 6 ma być tego motywu z tymi słupkami. Mam zrobione 2 oczka łańcuszka też. W tym ostatnim łuku to były 2 półsłupki, 2 oczka łańcuszka i w czwarte, tak jak był w ten słupek z 4 oczkami, to w czwarte oczko i oczko ścisłe. I 1, 2, 3 teraz oczka łańcuszka i słupki. W oczko słupka, tu zaraz ono jest tuż przy tym drugim, jest to rząd czwarty. 1, 2, tak, czwarty i słupek w następnym oczku. 2 słupki, pierwszy i drugi. W następnych oczkach po 1 słupku, pierwszy i drugi. Jest teraz tych słupków łącznie z tym łańcuszkowym 6. 1 oczko łańcuszka, bo robię panienkę. Bo jak mówiłam już na początku, że jak dla pana to 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Pierwsze oczko słupka i słupek, drugie oczko słupek i w trzecim oczku 2 słupki, pierwszy i drugi, w następnych 2 oczkach po słupku, pierwszy i drugi, 1 oczko
łańcuszka na poprzeczkę. Słupek w pierwszym tym podwójnym słupku. Pierwszy, drugi i w następnym 2 słupki. Pierwszy i drugi i w następnych tych oczkach po jednym słupku. Pierwszy i drugi, jedno oczko przerabiam na poprzeczkę i tak dookoła. Łączę ten rząd czwarty ze sobą. Jedno oczko mam przerobione na poprzeczkę. Wkuwam się w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego, oczko ścisłe i też 1, 2, 3 oczka łańcuszka na słupek i słupek w oczku następnego słupka. Słupek w następnych 2 oczkach po 2 słupki. Jeden i drugi w tym samym oczku. Jest to rząd pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Piąty rząd. I w następnym oczku 2 słupki. W następnych 2 oczkach po jednym słupku. Jedno oczko na poprzeczkę. W pierwsze oczko słupka, słupek, drugie oczko, słupek i w trzecim i w czwartym oczku po 2 słupki. 1, 2 i w następnym oczku też 2 słupki i w pozostałych 2 tych oczkach tych po jednym słupku. Pierwszy i następny. Jedno oczko na poprzeczkę. I tak dalej wykonujemy ten rząd dookoła, że w pierwszych 2 po jednym słupku, w następnych 2 po 2 słupki i w następnych 2 po jednym słupku i jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. A łączę ten piąty rząd, jedno oczko na poprzeczkę i z trzecim oczkiem tego słupka łańcuszkowego oczko ścisłe. 1, 2, 3 oczka na słupek. I teraz, kochani, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 rząd robimy słupki nad słupkami. 8, tak jak tutaj było dodane, powstało 8, to też 2, 4, 6, 8. I słupki nad słupkami to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Słupki nad słupkami. I to jest rząd 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I jak będziemy robić pana, to należy zmienić kolor. Jeżeli ktoś chce takie spodenki, to wtedy zmienia tutaj w tym pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym rzędzie już przechodzi na inny kolor. A 8 rzędów robi właśnie takim kolorem, jak chce te spodenki. Ja już zrobiłam te 7 rzędów słupki nad słupkami. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę i łączę z trzecim oczkiem tego
słupka. Teraz rząd 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 słupki nad słupkami. Rząd 13. 1, 2, 3 oczka na słupek. Drugi słupek w następnym oczku słupka. Będziemy teraz redukować te oczka. I trzeci słupek. Następny słupek. W następnym oczku zostawiam na szydełku. Nie przerabiam te oczka. I następny słupek w następnym oczku. I teraz razem. I 3 słupki w następnych oczkach. Pierwszy, drugi i trzeci. I też jedno oczko na poprzeczkę. I w następnym tym motywie redukujemy tak samo. Jeden słupek, drugi, trzeci. I teraz 2 następne słupki zostawiam na szydełku i razem. I 3 następne słupki, tu, tu i tu. Tak redukujemy dookoła ten 13 rząd. Jedno oczko na poprzeczkę. Zamykam ten rząd 13. Jedno oczko na poprzeczkę było zrobione i też 3 oczka łańcuszka na słupek. I w następne oczko słupka słupek, w następne oczko słupek i w następne oczko słupek zostawiamy na szydełku i następne oczko słupek i razem przerabiamy. I 2 słupki. Pierwszy, drugi. To jest rząd 14. Jedno oczko na poprzeczkę i też pierwszy słupek. Słupek, drugie oczko słupka, słupek i w trzecie oczko słupek. Jeszcze raz słupek i 2 słupki. Pierwszy i drugi i razem teraz. I 2 słupki w następnych oczkach. I drugi. Tak redukujemy ten 14 rząd. Jedno oczko na poprzeczkę. No i słupek. I tak dalej. Dookoła ten rząd. Zamykam ten rząd 14. Jedno oczko mam zrobione na poprzeczkę. I też tak samo wchodzę w trzecie oczko. Oczko ścisłe i raz, 2, 3. Rząd 15. Na słupek, drugi słupek. I trzeci słupek. Zostawiam już na szydełku te 2 nitki. I razem przerabiam. I 2 słupki. Pierwszy i drugi. Jedno oczko na poprzeczkę. I też słupek. Nad słupkiem. Pierwszy, drugi.
trzeci zostawiam teraz na szydełku i następny słupek i teraz wszystkie razem i 2 słupki, pierwszy i drugi i jedno oczko na poprzeczkę i do następnego oczka w następnym rzędzie, w następnym tu motywie. Tak wygląda właśnie ten 15 rząd teraz. Łączę ten rząd 15, jedno oczko na poprzeczkę i tak jak zaczynam zawsze łączenie, tak łączę i będzie inaczej. 1, 2, 3, 4 oczka na słupek podwójny. W następnym oczku słupek i przerobię. I w następnym oczku słupek zostawiam na szydełku i też następny oczek, słupek podwójny, jedno oczko, znaczy się razem teraz i słupek w następnym oczku. Jedno oczko na poprzeczkę i słupek podwójny, drugi słupek podwójny w następnym oczku i w następnym oczku też słupek podwójny. Zostają na szydełku te nitki i w następnym oczku słupek podwójny razem teraz i w następnym słupek podwójny i jedno oczko na poprzeczkę i tak dalej dookoła. Teraz tak ten rząd 16 wygląda. Łączę ten rząd 16 ze sobą, jedno oczko na poprzeczkę, w czwarte oczko tego słupka łańcuszkowego, oczko ścisłe. Tu są 3 oczka, 1, 2 i tu 3. W każdym tym oczku i w poprzeczkach półsłupki, najpierw jedno oczko i w tym następnym oczku półsłupek, 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 w poprzeczce też półsłupek i też tu są 3 oczka, to półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci i w poprzeczce półsłupek. I tak ten rząd 17 dookoła obrabiamy półsłupkami. Została jedna poprzeczka i w niej też półsłupek. I koniec tego 17 rzędu, tego tułowia. Tak wygląda robótka. I jak zrobić główkę, łapki, te u góry i całą resztę, jak montuję, to zapraszam na drugą część filmiku. Wszystko po kolei będę pokazywała. Teraz dziękuję za wspólną pracę i do usłyszenia.